Cześć, merhaba, tutaj Blanka z kanału Pod Tureckim Słońcem. Ostatnio na moim Facebooku oraz Instagramie pojawia się coraz więcej wiadomości od turystów o następującej treści. Pani Blanko, jaką macie pogodę w Alanii, dlatego że w tę sobotę wybieramy się do Turcji i jesteśmy załamani prognozą pogody, która pokazuje, że przez cały tydzień będzie padał deszcz. W związku z powyższym postanowiłam przygotować dla Was vlog, którym pokażę Wam, jak tak naprawdę wygląda ta sprawdzalność prognozy pogody w Turcji, przede wszystkim w Alanii. Także zapraszam do oglądania i nie zapomnijcie zaobserwować mojego kanału. Dzisiaj mamy 26 stycznia, poniedziałek. I zobaczcie, sprawdzam pogodę na kolejne dni. Według prognozy będzie cały czas padało. Faktycznie poniedziałek nam się sprawdził, rano była w miarę fajna pogoda, było ciepło, natomiast w tym momencie już słyszę za oknem, że zaczęło padać, zapowiadają burze. Zobaczcie, wtorek również mamy tutaj intensywne opady deszczu, środa deszcz, czwartek deszcz, piątek deszcz, sobota znowu te opady będą bardziej intensywne zgodnie z prognozą, następnie niedziela deszcz i poniedziałek również deszcz. Czyli tak się na razie zapowiada, a zobaczymy, pokażę Wam w rzeczywistości, jak będzie wyglądał każdy dzień. Dzień dobry i Gunler we wtorek. Słuchajcie, jest godzina 8:16 i my za chwilę idziemy z Paszą na spacer. Chciałam Wam pokazać, jak zaczął się dzień. W nocy była okropna ulewa i zgodnie z prognozą pogody od 9 powinno zacząć padać i z każdą godziną ma być coraz gorzej. Także pokażę Wam, jak będzie się sytuacja rozwijała w ciągu dnia. Często pytacie, jak się ubierać w okresie zimowym w Turcji, styczeń, luty. Pod spodem mam koszulkę. Tutaj akurat dzisiaj mam bluzę z kapturem, co jest fajne nad morzem, jeżeli o takiej godzinie się wybieracie, bo wiadomo, że tutaj mocniej wieje. Ale zazwyczaj mam po prostu coś z dłuższym rękawem rozpinanego. I do tego uwielbiam dłuższą kamizelkę. Kamizelki tutaj w Turcji się świetnie właśnie sprawdzają. Na dole mam adidasy, bardzo wygodnie się chodzi. Do tego mam akurat dzisiaj takie spodnie dresowe, ale często to są po prostu leginsy. I tak właściwie codziennie wychodzę rano z domu. Mamy godzinę 9:04 i zaczęło padać. Dosłownie po jakichś 2 minutkach ten deszcz zmienił się na taką mrzawkę, dlatego korzystamy z okienka pogodowego i biegniemy do domu. Jesteśmy niedaleko. O godzinie 13 prognoza pokazuje burzę. Także wrócę do Was, żeby pokazać Wam, czy faktycznie prognoza pogody się sprawdziła w tym temacie. Powoli słoneczko próbuje przebić się przez chmury. Tak to wszystko wygląda. A tam teraz, zobaczcie, po prawej stronie robi się już jaśniej. Godzina 13:16, czyli wszystko zgodnie z prognozą pogody. Grzmi dosyć mocno i pewnie niedługo zacznie padać. Jest w okolicach godziny 15:30, wyszliśmy na spacer i w ogóle nie pada już od dłuższego czasu. Mimo tego, że według prognozy pogody deszcz miał być coraz silniejszy i miało padać już do samego końca. Kochani, jest godzina w okolicach 21:30 i
przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Można powiedzieć, że prognoza pogody się sprawdziła, dlatego że faktycznie chwilę po 9 zaczęło padać. O 13 była burza, co prawda bardziej grzmiało, błyskało niż tak naprawdę padało. No i jednak w dalszym ciągu ten deszcz występuje. Ale ten deszcz nie pada cały czas. Są to takie chwilowe momenty, gdzie naprawdę mocno pada, mniej więcej w okolicach 19. Tak strasznie padało, że zastanawiałam się, czy w ogóle wychodzić z domu, ale zanim się ubrałam, zanim wyszłam, to tak naprawdę pogoda się już polepszyła. Także reasumując dzisiejszy dzień, który miał być jednym z najgorszych w tym tygodniu, cały dzień padało, natomiast padało z przerwami, z takimi nawet dłuższymi przerwami. Teraz też mnie złapał deszcz około 5-minutowy, taki bardzo intensywny, ale akurat w tym czasie weszłam do Migrosa zrobić zakupy. Także nie było, słuchajcie, najgorzej. Zobaczymy, co przyniesie nam jutrzejszy dzień. Do zobaczenia! Dzień dobry kochani, witam się z Wami w środę. Mamy godzinę 8:30 i jak możecie zobaczyć, już od samego rana pada. Nie jest to jakiś bardzo silny deszcz, ale jak wyjdę z paszą na chwilę, to na pewno wrócę mokra. W nocy bardzo padało, była burza, bardzo grzmiało, bardzo błyskało. No a później oczywiście pokażę Wam, jak będzie wyglądała reszta dnia, także do zobaczenia. Tak naprawdę popadało tylko chwilę z rana, natomiast w tym momencie już znowu przebija nam się słoneczko. Zobaczymy, czy deszcz wróci, czy jednak dzisiaj prognoza pogody nam się nie sprawdzi. Dzisiaj mam całkowity zjazd energii. Szczerze mówiąc, to najchętniej przespałabym cały dzień. Myślę, że na to wpływ ma przede wszystkim pogoda, dlatego że jest pochmurno. Rano padało, w ciągu dnia pojawia się taka krótka, mało intensywna mrzawka, ale postanowiłam, że nie spędzimy tego dnia w łóżku, przynajmniej nie w tej pierwszej części, i wybieramy się na zamek Kale. Tym razem będziemy się wspinać, nie będziemy korzystać z kolejki linowej. Chciałam Wam pokazać coś moim zdaniem pięknego. Trafiłam tutaj na cmentarz na wzgórzu. To nie jest ten cmentarz, który często jest pokazywany, on jest nieco niżej. I słuchajcie, zobaczcie, tutaj nagrobki są ozdobione tureckimi flagami. Jakoś mnie wzrusza ten widok. Takie widoki to ja muszę Wam pokazać. I na górze zamek. Zobaczcie, jakie piękne słońce wyszło. A zapowiadali cały dzień deszcz. Dla przypomnienia. Tuż za meczetem zrobili takie schody. Wcześniej tego nie było, także idę zobaczyć. A w ogóle, jeżeli interesuje Was kolejka i wzgórze, to zapraszam. U mnie na kanale jest oczywiście filmik na ten temat. Znalazłam niewielki cmentarz. Tutaj mamy przepiękny widok na czerwoną wieżę, a tam mamy kozy. I jaki ciekawy tutaj nagrobek mamy. Efe Duralik z Emine Eschen. Data urodzin, widzicie, tylko rok 1333 i śmierci 2 luty 2001. Kto pamięta, dlaczego mamy takie dziwne daty na tym nagrobku? Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu. Godzina 14:10, słońce grzeje pełną parą i jest naprawdę gorąco.
Alanii powstało takie specjalne miejsce do karmienia dzieci. Znajduje się przy kolejce teleferik. 18:20, aktualizacja pogodowa. Właśnie zaczęło dosyć mocno padać, ale podsumowując dzisiejszy dzień, to tak naprawdę z rana padało, teraz wieczorem pada, natomiast w ciągu dnia była tylko chwilowa mrzawka, natomiast cały dzień był piękny, szczególnie wtedy, kiedy wyszło słońce. Nawet widziałam, słuchajcie, 2 osoby, które szły w krótkim rękawku, co już dla mnie było po prostu nie do pomyślenia, ale jak mogliście zobaczyć, praktycznie mnóstwo czasu spędziłam na zewnątrz i pogoda dopisała. Do zobaczenia jutro. Cześć, merhaba. Dzisiaj mamy czwartek. W nocy dość mocno padało, a póki co pogoda jest znośna, bez deszczu. Także idziemy z Paszą na spacer. I zaczęło padać tak naprawdę dużo wcześniej niż pokazywała to prognoza pogody, bo według prognozy miało zacząć padać o godzinie 11, a mamy chwilę po godzinie 8 i już pojawił się deszcz, także niemiła niespodzianka. Simity na śniadanie kupione, jeszcze są ciepłe, parują i dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć vlog o tym, gdzie kupić w Alanii najlepsze simity. Godzina 10:30, poza tym deszczem, który pokazywałam Wam rano, to w ogóle już nie padało, było spokojnie, a w tym momencie nawet pojawia się delikatne słońce. Właśnie chciałam Wam nagrać taką informację, że cały dzień jest pochmurno, natomiast jeżeli występuje deszcz, to bardzo delikatny, taka mrzawka, która niczemu nie przeszkadza, ale my właśnie wybraliśmy się z Paszą na plażę, na dłuższy spacer i w tym momencie zaczęło padać, także mieliśmy strasznego pecha. Pasza jest bardzo niezadowolony, nie? Pomyślał, że sobie trochę pobiega. Dosłownie 10 minut spaceru w takim deszczu i jesteśmy cali przemoczeni z Paszą. Tak wygląda mokry pies. Jadł. Jest godzina 17:30. Bardzo delikatnie kropi, na tyle, że nie muszę wyciągać parasolki. Ja połączę się z Wami za mniej więcej 2 godziny, kiedy wyjdę już z siłowni. Natomiast dzisiaj Furkan był na wycieczce, pojechał do Zielonego Kanionu i poprosiłam, żeby również nakręcił dla Was jakieś filmy, żeby pokazać Wam, jak wyglądała pogoda dzisiejszego dnia w Zielonym Kanionie. Także zapraszam do oglądania teraz. Actually, we are happy there is no rain, but the weather is, you see, cloudy. But still, it's so beautiful. Godzina 20, jak możecie słyszeć po odgłosach, pada deszcz, pada coraz mocniej, dlatego za chwilę będę rozkładać moją parasolkę. No i podsumowanie dzisiejszego dnia. Oczywiście prognoza pogody pokazywała deszcz przez cały dzień. Padał ten deszcz, ale z dłuższymi przerwami. Zdarzało się, że przez kilka godzin było spokojnie, bez opadów, także była możliwość czy pójścia na spacer, czy pojechania nawet na wycieczkę.
Dzień dobry w piątek, godzina bodajże 7:40. My już byliśmy z Paszą na spacerze, skorzystaliśmy z chwilowej przerwy w deszczu. Dzisiaj jest straszny wiatr. Chciałam Wam pokazać, nie wiem czy to się sprawdzi, ale zobaczcie. Nad morzem są czarne chmury, ale z tego co widzę, to wiatr jest tak silny, że je kieruje do gór. Także jest duża szansa, że ten deszcz będzie w górach, a u nas zrobi się później ładniej. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Godzina 12:30. Poranek był tak brzydki, tak pochmurny, że w ogóle nie zachęcał do wyjścia z domu. Natomiast w tym momencie muszę wybrać się na zakupy. Nie miałam innego wyjścia. Ale słuchajcie, pogoda naprawdę robi się ładna, wychodzi słońce, niebo jest coraz bardziej niebieskie, za chwilę postaram się Wam coś pokazać i mimo tego, że pogoda była bardzo dołująca, było tak brzydko, było ciemno i nieprzyjemnie, to nie padało, a jeżeli ten deszcz występował, to bardzo delikatny, taka mrzawka. Dokładnie to jest to, o czym Wam mówiłam, piękne niebieskie niebo, delikatne białe chmurki. Także jest naprawdę szansa na przyjemny dzień. W ogóle jak wyszłam z domu, to pierwsze co mnie zdziwiło, to że jest naprawdę ciepło i sprawdziłam na telefonie, temperatura 17 stopni. Pogoda w kratkę. Wcześniej musiałam zrobić sobie przerwę, bo po prostu było mi tak gorąco, że rozbierałam się. A teraz już jestem przy domu i zaczęło znowu kropić. Właśnie planowałam iść z Paszą na spacer, ale pogoda mi pokrzyżowała plany. Zobaczcie, jak pada w tym momencie. Dzisiaj naprawdę jest taka ruletka pogodowa. I słuchajcie, wczoraj zalało Izmir. Widzę, że Mersin też jest pod wodą. A dzisiaj w ogóle dostałam na telefon powiadomienie o tym, że jutro czekają nas bardzo intensywne opady deszczu. Godzina 17:47, powoli już słońce zachodzi, dzień się kończy. Dzisiaj pogoda była taką mieszanką słońca, deszczu, także za dużo nie wychodziłam. Można powiedzieć, że częściowo pogoda się sprawdziła, dlatego że ten deszcz występował, ale tak jak powiedziałam, były też momenty bez opadów. Dzień dobry kochani, w sobotę 31 stycznia, czyli ostatni dzień miesiąca. Dla przypomnienia, zgodnie z prognozą pogody będzie to jeden z najgorszych dni pod względem deszczu w Alanii. Zobaczymy, czy prognoza pogody się sprawdzi. I myślę, że to będzie już ostatni dzień nagrywania. Słuchajcie, jest naprawdę ciepło, godzina 8, nie wiem czy to już powiedziałam, i jest 12 stopni. Mamy godzinę 11:30 i od samego rana jest pochmurno, występuje także deszcz, natomiast nie są to jakieś silne ulewy, po prostu pada na tyle, że warto mieć ze sobą parasolka. My w tym momencie będziemy wybierać się do Antalii, taki spontaniczny wyjazd celem zrobienia zakupów, dlatego że tutaj w Alanii nie mamy na przykład sklepu Decathlon, także na większe zakupy warto wybrać się do Antalii. W Antalii najczęściej pogoda jest gorsza, tam bardzo często te ulice są zalewane, także zobaczymy, pokażę Wam, jak pogoda będzie prezentowała się w mieście Antalya. Do zobaczenia później. Jesteśmy na miejscu Decathlon. W tym momencie przestało padać, ale jak mogliście zobaczyć, przez całą drogę była ulewa, aż ciężko się jechało, czasami było dosyć niebezpiecznie. Około godziny 15:30 my zakończyliśmy już
robienie zakupów i teraz idziemy coś zjeść i chciałam Wam pokazać, jakie piękne słońce wyszło w Antalii. A my zmierzamy do restauracji Balkan Lokantasy. To jest jedna z naszych ulubionych restauracji w Antalii. To miejsce jest praktycznie zawsze zatłoczone, dlatego że mają bardzo dobre jedzenie i w korzystnych cenach. Wzięłam manty i zupę. Jak to pięknie wszystko wygląda. Smacznie. Tutaj macie sosy. O, słodycze. Aszure, sutlacz. Wzięliśmy tyle rzeczy i słuchajcie, zapłaciliśmy około 1200 lir. Godzina 18, wróciliśmy do domu. Nie wiem, jaka pogoda była w Alanii w ciągu dnia, ale w tym momencie nie pada i powoli dzień się kończy. Także kochani, do zobaczenia jutro. Dzień dobry kochani. Dzisiaj mamy 1 lutego. Rozpoczynamy nowy miesiąc. Myślę, że przyszedł czas na podsumowanie całego filmu. Słuchajcie, wczoraj była niedziela i zgodnie z prognozą pogody miało padać cały dzień, natomiast w ogóle nie padało. Bardzo miło spędziliśmy ten czas na zewnątrz, spacerując po Alanii. Natomiast dzisiaj prognoza pogody sprawdziła się w 100%. Mamy okropną pogodę, słuchajcie, mamy burzę, mieliśmy grad, mamy bardzo silny wiatr i nie wiem czemu, w ogóle niebo dzisiaj jest takie pomarańczowo-żółte, chyba jakiś pył do nas skądś znowu został przewiany i jest po prostu bardzo nieprzyjemnie. Jeżeli wybieracie się do Turcji, na Rivierę Turecką, do Alanii czy Side w okresie zimowym, to zawsze musicie być świadomi, że ten deszcz może wystąpić. Szczególnie w takich miesiącach jak styczeń czy luty, dlatego że zgodnie ze statystykami to właśnie w tych miesiącach najczęściej pojawia się deszcz. Ale musicie być świadomi. Ja wiem, że Wy przyjeżdżając do Turcji oczekujecie, że pogoda będzie piękna. Natomiast my tego deszczu, my mieszkańcy tego deszczu naprawdę potrzebujemy. Z tego względu, że później przez kilka miesięcy tego deszczu nie widzimy. Jest bardzo sucho i jest bardzo gorąco. Czyli ten deszcz, który napada teraz w zimę, to musi nam starczyć do kolejnego okresu zimowego. W związku z powyższym ten deszcz jest często bardzo intensywny. Natomiast z mojego doświadczenia ten deszcz jest zazwyczaj krótkotrwały. Słuchajcie, praktycznie nie ma tak, że pada cały dzień, czy pada cały tydzień. Raczej to są właśnie takie momenty takiego mocnego deszczu, intensywnego deszczu, gdzie pomiędzy występują okresy przerwy. I z mojego doświadczenia również ten deszcz najczęściej występuje w nocy i to są takie silne ulewy oraz burze. Ja mieszkam w Alanii od 4 lat i pamiętam dwie takie sytuacje, że faktycznie żal mi było turystów, którzy przyjechali do Alanii, dlatego że 2 razy zdarzyło się, że przez cały tydzień padał deszcz i było bardzo nieprzyjemnie, było bardzo zimno, ale jeszcze raz powtarzam, to są naprawdę rzadkie sytuacje. Zresztą nagrywałam dla Was prawie przez cały tydzień i mogliście zwrócić uwagę, że mimo prognozy pogody, że będzie padało cały czas, ten deszcz nie występował każdego dnia, występował w postaci mrzawki, która nie przeszkadzała w, nie wiem, spacerowaniu, w zwiedzaniu, czy właśnie padało tak okresowo, z dłuższymi przerwami. Muszę być szczera, że przystępując do nagrywania tego vloga, myślałam, zakładałam,
zakładałam, że pogoda będzie ładniejsza, że będzie więcej takich chwil bez deszczu, takich słonecznych, ciepłych, natomiast troszeczkę sama się zdziwiłam, ale ten tydzień faktycznie był takim tygodniem pod względem pogody nieciekawym. Zazwyczaj w Antalii spotykam się z podtopieniami ulic, ale widziałam, że również Izmir ucierpiał w tym tygodniu, a także Mersin. Także można powiedzieć, że troszeczkę takie to były anomalia pogodowe, ale z tego co wiem, to również w Polsce w tym momencie prognoza pogody zaskoczyła wszystkich, dlatego że jest przepiękna zima, mnóstwo śniegu i takiej zimy już od dawna nie widzieliśmy. Wiem, że niektórzy z Was już mają po prostu dosyć tego zimna i czekają na słońce, czekają na wiosnę. Całkowicie Was rozumiem, chociaż z drugiej strony zazdroszczę Wam tego śniegu. Przyjeżdżając tutaj do Turcji, mając wykupione wakacje, wykupione hotele, Wy pierwsze co robicie, to sprawdzacie prognozę pogody. Ja też to robię. Natomiast sama czasami łapię się na tym, że sprawdzam i mówię, o Boże, cały tydzień będzie padało, beznadziejna prognoza pogody, w ogóle dół. A za chwilę uśmiecham się do siebie i mówię, no tak, przecież mieszkam w Alanii, wiem jak to wygląda, nie ma co się przejmować na zapas, dlatego że tak naprawdę prognozę pogody powinniśmy tutaj sprawdzać maksymalnie do 2 dni przed, najlepiej 1 dzień przed, dlatego że wcześniej nie ma to zbytnio sensu. Słuchajcie, tutaj w Alanii mamy zarówno morze, jak i mamy góry Taurus, dlatego ten klimat jest tutaj bardzo specyficzny i jak jesteście już w Alanii i chcecie na przykład sprawdzić, jaka pogoda prawdopodobnie będzie dzisiejszego dnia, tego dnia, danego dnia, to warto obserwować, jak wygląda sytuacja, jak wygląda niebo zarówno nad morzem, jak i nad górami. Jeżeli na przykład widzicie, że nad morzem jest piękne, niebieskie niebo, natomiast nad górami już kotłują się takie ciemne, brzydkie chmury, to duża szansa jest, że mimo tych chmur w Alanii nie będzie padało, że będzie ładna pogoda. Dlaczego? Dlatego, że te chmury właśnie zatrzymywane są nad górami i ten deszcz występuje nad górami, a nie w mieście. Jeżeli widzicie sytuację odwrotną, czyli nad górami jest ładnie, natomiast nad morzem już się kłębią te ciemne chmury, to jest duża szansa, że ten deszcz jednak wystąpi. Ale warto tutaj też zwracać uwagę na wiatr. Ja Wam pokazywałam jednego dnia, że był taki silny wiatr, że te chmury, mimo tego, że one początkowo były nad morzem, zostały później przewiane w kierunku gór i faktycznie po jakimś czasie wyszło słońce. Także reasumując, moi drodzy, co ja mogę Wam poradzić? Jeżeli przylatujecie w okresie zimowym, szczególnie styczeń, luty, to warto ze sobą zabrać kurtkę przeciwdeszczową, a także parasolkę. Nie przejmujcie się aż tak prognozą pogody, którą sprawdzacie na tydzień czy 2 tygodnie przed wyjazdem, dlatego że jest duża szansa, że ta prognoza pogody się w ogóle nie sprawdzi. Musicie być świadomi tego, że może wystąpić deszcz, ale tak naprawdę może w ogóle nie być tych opadów. Pamiętajcie także, że to, że w Alanii czy w Side występuje deszcz, nie oznacza, że w innej części ten deszcz również pada. Mogliście zauważyć na przykład, że wyjeżdżaliśmy z Alanii i były takie opady, zaczynała się burza, która towarzyszyła nam przez całą drogę do Antalii, a w Antalii pojawiło się już słońce. Czy tak samo dzięki Furkanowi, który nagrał filmiki z wycieczki do Zielonego Kanionu, widzieliście, że niebo było pochmurne, natomiast najważniejsze było to, że nie padało. Nie przejmujcie się, nie załamujcie się, po prostu weźcie takie ubrania przeciwdeszczowe, weźcie coś, co można szybko zapiąć, rozpiąć, jak jest cieplej, to oczywiście, żeby można było to ściągnąć, jak jest zimniej, żeby można było po prostu się tam opatulić. Nawet teraz, słuchajcie, nagrywam dla Was, a dzisiaj, tak jak powiedziałam, było przez moment okropna pogoda, właściwie do tego momentu była okropna pogoda, a teraz wyszło słońce, także jest, no nie ma co panikować na zapas i pamiętajcie też, że nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednio ubrane
osoby. Dziękuję za ten filmik. Mam nadzieję, że w jakiś tam sposób podniosą Was na duchu i że był on dla Was pomocny. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz, jeżeli podbijecie ten filmik, dlatego że ten vlog wymagał ode mnie dużego nakładu pracy. Musiałam dla Was nagrywać codziennie i oczywiście jeszcze zmontowanie tego filmu. Także będę bardzo wdzięczna, jeżeli docenicie moją pracę. No i co, kochani, do zobaczenia już pod tureckim słońcem. Życzę każdemu, że jak będziecie tutaj przyjeżdżać do Turcji, żeby ta prognoza pogody była dla Was jak najbardziej korzystna, żeby ta pogoda była dla Was przyjemna. Buziaki, pa pa!